Cześć, zapraszam Cię do obejrzenia filmu z procesu budowy biurka dla pasjonata astronomii, dla którego zrobiliśmy blat z żywicy i orzecha, a w środku zamknęliśmy migające gwiazdy i mały komputer. No to zaczynamy. Najważniejszym założeniem całego projektu było to, że blat miał nawiązywać do nocnego nieba, które widzimy gołym okiem i do którego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli rozświetlone, migające, mrugające do nas gwiazdy, gwiazdki, delikatne, nieprzytłaczające, ale jednocześnie wyraziste na tle ciemnego nieba. I to było podstawowe, pierwsze założenie, jakie nam towarzyszyło. Reszta, czyli dobór drewna, żywicy, materiałów, tego jak to wykonać, to już wszystko pozostawało w naszych rękach. Jak widzieliście wcześniej, wybór padł na orzecha. Stwierdziliśmy, że to drewno będzie idealnie pasowało do całego projektu. Jest unikalne, wyjątkowe, ma piękne usłojenie, no i podobało się także osobie, która będzie przy tym biurku siedziała. To było też oczywiście najważniejsze. Chcieliśmy, aby blat powstał z jednego kawałka drewna, które przetniemy w połowie, tak żeby odwrócić je stronami, te kawałki drewna, które nam powstaną, a przez środek poprowadzić rzekę z żywicy, czyli taki klasyczny stół z żywicy, natomiast to, co go wyróżnia, to to, że w środku poprowadziliśmy gwiazdy za pomocą światłowodów. Jeśli chodzi o światłowody w żywicy, to kilka realizacji już powstało i można je było widzieć także na YouTubie. Natomiast my chcieliśmy to zrobić na swój sposób i troszeczkę innymi metodami. Postanowiliśmy, że nie chcemy, żeby w jakikolwiek sposób były widoczne światłowody, przewody, jakiekolwiek połączenia. Chcieliśmy, żeby to był jednolity blat, który nie będzie się rzucał w oczy, nie będzie zwracał uwagi, jeżeli ktoś tego nie chce. Gwiazdy będą mogły być widoczne, ale też mogą być niewidoczne. Chcieliśmy także, żeby spód blatu był całkowicie nienaruszony i wyglądał zwyczajnie, czyli żeby nie było tam plątaniny kabli, przewodów, ani czegoś, co chcielibyśmy ukryć. W związku z tym postanowiliśmy wykonać właśnie taki pierwszą warstwę żywicy, którą wylaliśmy na niewielką grubość, około centymetra. Dzięki niej uzyskaliśmy jednolitą powierzchnię od spodu, na której to planowaliśmy ułożyć światłowody i w ten sposób całą konstrukcję ukryć w środku. Także widzieliście, jak frezowaliśmy miejsce pod komputer i pod wejście światłowodów do źródła światła, no i do komputera, który będzie tym wszystkim sterował. W tym momencie właśnie widać przelot, którego oczywiście nie mogliśmy w tym momencie zalać żywicą, więc musieliśmy tutaj pilnować poziomu żywicy. Na tym etapie najważniejsze było utworzenie jednolitej warstwy żywicy na spodzie stołu. Tutaj bąble, pęcherzyki powietrza nie miały aż tak dużego znaczenia. Najważniejsze, żeby ta żywica była nieprzezroczysta, oczywiście poprawnie utwardzona i wykonana, natomiast no, nie musieliśmy tutaj martwić się o to, że coś będzie widoczne w końcowej fazie. Jedyne, na co musieliśmy uważać, to właśnie nie przekroczyć poziomu wylania tej żywicy i też nie chcieliśmy zbyt mocno zalać całego drewna żywicą, którą właśnie będziemy musieli później dość długo i monotonnie szlifować przed wylaniem kolejnych warstw i ułożeniem światłowodów. Tutaj, jak widzicie, rozpoczęliśmy już pracę nad ułożeniem światłowodów. Wcześniej wyznaczyliśmy sobie punkty, gdzie chcielibyśmy, aby te nasze gwiazdy powstały. Światłowody mieliśmy różnej grubości.
tak żeby te gwiazdy różniły się między sobą, żeby jedne były większe, inne mniejsze i tych grubości światłowodów tutaj mieliśmy kilka, 4 lub 5, jeżeli dobrze pamiętam. Całość przyklejaliśmy specjalnym klejem utwardzalnym poprzez UV, czyli nakładaliśmy klej, utwardzaliśmy i tak każdy jeden przewód po kolei w kilku czy kilkunastu miejscach, aż do przelotu, przepustu w drewnie. No i jak już mieliśmy ułożone wszystkie światłowody, a chwilę to potrwało, to przygotowaliśmy kolejną porcję żywicy, również nieprzezroczystej, tak żeby przykryć wszystkie połączenia, wszystkie światłowody, całą tą plątaninę, która tutaj jest widoczna idealnie w kadrze. Wylaliśmy tą żywicę, jeśli dobrze pamiętam, na 2 razy. Za pierwszym razem ten poziom był troszeczkę zbyt niski, jeszcze nie przykrywał wszystkiego. No i zdecydowaliśmy, że będziemy musieli jej troszeczkę więcej dorobić. Tutaj widać dokładnie, jak te światłowody są przykryte. No i kolejna ciekawa czynność, czyli szlifowanie żywicy wokół światłowodów. No niestety nie mogliśmy tego zrobić bezpośrednio szlifierką, tak jak to zwykle bywa. Musieliśmy każdy światłowód ominąć, uważać, żeby go nie złamać, nie uszkodzić. A tutaj, jak widać, szlifujemy już na gładko, czyli przycięliśmy wszystkie światłowody i mamy tutaj równą powierzchnię, którą będziemy zalewać kolejną warstwą żywicy. Tym razem ta żywica będzie już transparentna. Oczywiście z domieszką czarnego, ale zdecydowanie ma być transparentna, tak żeby przepuszczała światło z tych światłowodów. No i żeby to osiągnąć, żeby te warstwy się przykleiły do siebie, no to musieliśmy wszystko dobrze wyszlifować. Jak widać, szlifowaliśmy w każdych z możliwych zakamarkach. Zajęło to bardzo dużo czasu. Tutaj pomagaliśmy sobie taką mini szlifierką pasową. Bardzo fajne urządzenie i naprawdę kupiliśmy taką dość budżetową wersję, ale jednak fajnie się sprawdziła. Teraz tutaj już mieszamy żywicę na tą górną warstwę. Widać, że ona będzie zdecydowanie transparentna. Nie ma przykryć tutaj tych światłowodów, jakby zalać czarną żywicą. Natomiast jednak musi być na tyle podobna do tej poprzedniej warstwy, żeby nie odznaczała się zbyt mocno. Tutaj widzicie, zrobiliśmy próbki sobie. Te próbki były po to, żeby właśnie, jakby już wcześniej wiedzieliśmy, jaki efekt chcemy osiągnąć, no i te próbki pomagały nam, żeby dopasować odcień i ilość tego czarnego pigmentu do tego, co sobie założyliśmy. Teraz odgazowujemy żywicę. Bardzo fajne urządzenie, taka pompa próżniowa, która nam pomagała pozbyć się wszystkich bąbelków, pęcherzyków powietrza. Świetnie widać właśnie w tym miejscu. Troszeczkę to trwa, oczywiście trzeba poświęcić na to czas, ale jeżeli robicie duży projekt i macie właściwie jedną szansę na to, żeby to zrobić dobrze, nie możecie sobie pozwolić na jakiś pęcherzyk powietrza, który zostanie Wam po prostu gdzieś tam w środku, pomiędzy warstwami żywicy, no to wydaje mi się, że taka pompa jest właściwie niezbędna. W tym momencie zalewamy ostatnią warstwę żywicy. Zalewamy ją już właściwie na równo z powierzchnią blatu. Ważne jest, żeby w takim momencie przygotować sobie tej żywicy odrobinę więcej, tak żebyście mieli pewność, że na pewno Wam jej wystarczy, że nie zabraknie na jakiś fragment albo nie zostanie ona po prostu gdzieś tam wchłonięta i nagle nie zrobi Wam się spory problem, no bo trzeba będzie wszystko od nowa mieszać. Tutaj w tym momencie testujemy po wylaniu żywicy, jak wyglądają światłowody, czy ta warstwa przepuszcza, czy nie przepuszcza to światło. No i wyszło naprawdę fajnie.
Po tym, jak warstwa żywicy już zaschła, wzięliśmy się za odklejanie żywicy, właściwie odklejanie stołu, blatu od formy. No i to też było wyzwanie. Ten blat biurka nie jest zbyt duży, ale jednak ta forma trzymała dość mocno i mimo stosowania taśm, mimo stosowania silikonu, mimo stosowania różnych technik, to zawsze tutaj jest jakieś wyzwanie. W tym momencie przygotowujemy się już także do planowania. Wykorzystamy do tego planer, który zbudowaliśmy sami w oparciu o nasz stół spawalniczy. No i muszę Wam powiedzieć, że to jest rozwiązanie praktycznie genialne. Mamy możliwość właściwie frezowania na idealnie płaskim stole. Bardzo szybka możliwość rozstawiania planera. I właściwie dość duże pole robocze, bo przeważnie te planery mogą mieć te pola robocze dość ograniczone, tak żeby kontrolować ugięcie i jakość tego frezowania. Natomiast ten stół tutaj gwarantuje nam fajne możliwości. Tutaj, jak widzicie, już frezowanie takie wstępne na razie i niestety zawsze jakieś są kłopoty. U nas kłopotem jest odciąg, czyli zbieranie wiórów, zbieranie tego urobku. Nadal jeszcze z tym musimy się uporać i powalczyć. Kolejny test widoczności tych światłowodów i tego, jak to wszystko będzie zamontowane i jak będzie świeciło. Tam widzieliście, że jeszcze to światło było dość mocno rozmyte, bo warstwa, ta wierzchnia żywicy jest matowa i dość mocno rozpraszała światło. To, co w tym momencie widzicie, to takie gruntowanie żywicy, czyli rozrobiliśmy jeszcze jedną warstwę, jeszcze jakby jedną porcję żywicy, tak żeby pokryć delikatne niedociągnięcia, jakieś szczelinki, rysy, które wyszły po frezowaniu, po planowaniu, ale też w niektórych miejscach to zostało odsłonięte takie bardziej miękkie drewno, które chcieliśmy wzmocnić. I w tym celu zrobiliśmy taką żywicę bardziej penetrującą, czyli po prostu rozcieńczyliśmy żywicę z acetonem, dzięki czemu ona się fajnie wchłonęła i pozostało nam później już właściwie tylko uzupełnić kilka drobnych ubytków, które po prostu jeszcze pozostały. W tym momencie formatujemy ten cały blat. Właściwie ostatnia czynność dość prosta, ale w sumie nie do końca, bo chcemy, żeby to było idealne, chcemy, żeby był fajny kształt i żebyśmy zachowali przekątne. No i jeden fałszywy ruch i po prostu nie będziemy mieli tego wymiaru, który sobie założyliśmy. Na szczęście tutaj się wszystko udało i mogliśmy przejść do obróbki krawędzi. Tutaj właściwie nie używaliśmy jakiegoś specjalnego sprzętu. Jest cała masa różnych przystawek do szlifowania krawędzi. Natomiast my to zrobiliśmy po prostu z ręki. Oczywiście też po obcięciu boków pojawiły się różne szczeliny, szpary, jakieś takie drobne niedociągnięcia, czy to w żywicy, czy to w drewnie, i też musieliśmy je uzupełnić. A w tym momencie widzicie już właściwie końcowe szlifowanie. Czynność, na którą poświęciliśmy ogromną ilość czasu. Połączenie drewna, żywicy, to zawsze jest spora ilość wyzwań. Żywica nie może mieć żadnych wad, niedociągnięć. Nie może być widać sprężynek, to szlifowanie musi być idealne. Tutaj założeniem było to, że kładziemy na to rubio. Nie będzie to pokryte lakierem, tylko to będzie rubio zarówno na drewno, jak i na żywicę. Także tutaj każde niedociągnięcie, każdy problem z tą żywicą byłby na pewno widoczny.
Tutaj już robota bardzo taka detailingowa wręcz, czyli usuwanie pęcherzyków powietrza, które gdzieś tam powstały i które były widoczne. Chcieliśmy się ich pozbyć. I frezowanie krawędzi. Frezowanie krawędzi, tak jak sobie tutaj życzył zamawiający. Akurat bardzo fajnie, myślę, że to pasuje do tego stołu. No i przeszliśmy już mając skończony blat, przeszliśmy do tworzenia ramy nóg pod ten blat. Wszystko właściwie powstaje, jeśli chodzi o ten stół w naszym warsztacie. Każdy element został przygotowany tutaj. To jest pierwszy etap, czyli przycinanie elementów i spawanie, szlifowanie. Będziemy za chwilę także to wszystko lakierować. Lakierowanie proszkowe całej ramy też zrobiliśmy u nas. Mamy taką swoją małą lakiernię proszkową, która akurat, jeśli chodzi o tą ramę do tego biurka, do tego stołu, wystarczyła i bardzo dobrze się sprawdziła. Także mogliśmy wszystko u siebie zrobić bez zlecenia tego na zewnątrz. W tym momencie już takie szlifowanie na lustro, odpylanie non-stop praktycznie tej powierzchni. Proces trudny i żmudny. Bardzo często zdarzało się, że jakaś drobinka pyłu z poprzedniego szlifowania dostawała się na tą powierzchnię i cały efekt był rujnowany, więc trzeba było to czasami poprawiać. Tutaj przymierzaliśmy się z komputerem, ale do tego jeszcze wrócimy za chwilkę, bo w całym blacie są poprowadzone światłowody, a one z kolei do komputera i do źródła światła, który będzie nimi po prostu sterował. Nakładamy Rubio, pierwszą warstwę. Warstwy będą dwie. Zdecydowanie widzę tutaj różnicę, jeśli chodzi o ilość warstw, tak? Czyli teoretycznie producent zaleca i potwierdza, że jedna warstwa jest w zupełności wystarczająca. Natomiast druga warstwa nadaje zdecydowanie więcej połysku, wyciąga więcej tej głębi i w tym projekcie zdecydowanie dwie warstwy to było to, co jest dla tego projektu najlepsze. Nam też zależało na tym, żeby uzyskać bardzo taką szklistą, fajną powierzchnię, delikatną, aksamitną. Delikatne polerowanie po nałożeniu pierwszej warstwy, lekkie zmatowienie, ale to nie chodzi o zmatowienie takie, żeby nie narobić kolejnych rys oczywiście. I od razu potem wylanie kolejnej ilości Rubio i rozsmarowanie akurat tutaj taką polerką elektryczną, ale równie dobrze można to zrobić po prostu ręcznie. Tak się prezentuje wypolerowany blat, a w tym momencie możemy śmiało przejść już do tematu komputera i światłowodów. To też było jakieś wyzwanie, bo niestety tego miejsca jak zwykle było mało, a światłowodów dużo i musieliśmy sobie z tym jakoś poradzić, wyginając światłowody tak, żeby ich nie złamać, tak żeby je móc poprowadzić i ułożyć w miejscu docelowym. A to miejsce docelowe to była taka obudowa, która powstała na drukarce 3D. Tutaj projekt Michała, który bardzo fajnie zaprojektował całość, tak żeby pasowało idealnie do tego stołu i do miejsca, które mieliśmy i mogliśmy wykorzystać. No i kolejne godziny na układaniu światłowodów. Każdy jeden był ułożony osobno i przyklejony klejem na UV.
Ostatni test. Światłowody świecą, cały efekt jest bardzo subtelny. Można go zmieniać oczywiście, można dodać więcej światła, zmniejszyć ilość światła. Natomiast w tym projekcie nie chodziło o to, żeby to świeciło jako całość, tak? To chodziło o gwiazdy, które są na nocnym niebie. No, które to samo z siebie nie świeci, tak? Po prostu świecą gwiazdy jako punkty, ewentualnie migają, zmieniają się, zapalają się w jakiejś nieregularnej kolejności i to miał być ten efekt, który chcieliśmy osiągnąć i który też chciał od nas, który właściwie został zamówiony, tak? Testujemy układ przełączników, tak żeby móc włączyć cały komputer, ale także sterować opcją migotania gwiazd lub też zapalenie ich po prostu na stałe. Dość prosta rzecz, czyli wiercenie otworów pod mufy dwugwintowe, ale przyznam, że mocno stresująca. Oczywiście zawsze te otwory wypadają w takich miejscach, jak na przykład tutaj, jak widzicie, czyli praktycznie przy samej żywicy, w miejscu, gdzie to wszystko może pęknąć lub znaczy nie powinno oczywiście, bo jest tu cała masa żywicy, drewno też jest zabezpieczone i właściwie nasączone tą żywicą, ale cały czas jest to jakiś stres, bo jeżeli coś pęknie albo coś się nie uda, no to nagle będziemy musieli cały proces zacząć od nowa. Tutaj testowo skręciliśmy nogi i sprawdziliśmy, jak wszystko pasuje, czy komputer pasuje, czy nogi pasują właśnie razem z tym komputerem, bo też nogi, no tutaj to ułożenie tego wszystkiego było właściwie na milimetry na styk. Ostatnie spojrzenie podczas testowania programu, który też został u nas napisany, który po prostu steruje tym, jak te gwiazdy mają migotać, jaką mają mieć barwę i właściwie można to też dowolnie zmienić w późniejszym etapie, także myślę, że jest to dość ciekawe rozwiązanie. Na szczęście udało się wszystko zrobić dokładnie tak, jak sobie zaplanowaliśmy. To też było dla nas zaskoczeniem, bo nie ukrywam, że ten projekt był dość trudny i tutaj zdecydowanie było wiele rzeczy, które mogło pójść nie tak, ale przy takiej metodzie prób i błędów i sporej ilości wykonanych testów udało nam się na końcu zrobić efekt takiego typowego nocnego nieba, które zdecydowanie lepiej wygląda na żywo. Jest to zdecydowanie ciekawszy efekt i taki bardzo subtelny, fajny. Natomiast jeśli chodzi o aparat, o kamerę, no to może on nie być aż tak spektakularny jak niektóre inne projekty, które możecie zobaczyć na YouTubie, które po prostu świecą i biją po oczach paskami LEDowymi, które podświetlają wszystko. Ale tutaj nie o to chodziło zupełnie. No i mamy właściwie gotowy stół, mamy skończony projekt. Wzięliśmy go do studia na krótką sesję fotograficzną i filmową, tuż przed oddaniem do klienta. Tutaj kilka zdjęć już finalnego ustawienia. Tak się to wszystko prezentuje. Ocencie sami. Będę wdzięczny za wszystkie komentarze, za jakieś Wasze słowa, jakieś opinie o tym, co zrobiliśmy, co przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że też kilka rzeczy dla siebie z tego wyciągniecie. Pozdrawiam.